Cześć Mateusz, ten materiał dedykuję Tobie. Właściwie przeze mnie nie pojechałeś do systemu i nie kupiłeś sobie piwka. O czym dzisiaj będziemy mówić? O tym za chwilę. Właściwie można powiedzieć, że trafiliśmy do miejsca takiego szwedzkiego Stonehenge. Zaraz pokażę Wam jedno z kilku. Nie, inaczej. Zaraz zobaczycie jedno z kilku kręgów. Może niezbyt symetrycznych, ale jednak zobaczcie, o czym mówię. Porównanie tego miejsca do Stonehenge było pierwszym skojarzeniem. Jednak nie jest to takie samo miejsce kultu. Więc czym są te kręgi? Znajdujemy się na terenie cmentarza Anundshög. Jest on jednym z najbardziej imponujących zabytków starożytnych Szwecji. A przede mną jeszcze kopiec albo kurhan. Zobaczcie, jak on wygląda z dołu. Kopiec, z którego podziwiacie ten widok, to nic innego jak kurhan, czyli starożytne miejsce pochówku. Ma on 65 metrów średnicy i 9 metrów wysokości. Te dziwne, umówmy się, w kształcie oczu kręgi to nic innego jak kamienne statki. Ten ma 53 metry długości i składa się z 26 kamieni. Te kamienne wraki statków były niczym innym jak miejscem pochówku. Najwcześniejsze, datowane na VII i VIII wiek pochówki łodziowe, znaleziono w Wendel i Uppsali. Był to rodzaj królewskiego pochówku, który stał się charakterystyczny dla całego ówczesnego świata wikingów. Najbardziej efektowne pochówki wikingów to pochówki łodziowe. Przyjmowały one różne formy. Ciało chowano niekiedy na statku, czasem palono je na pokładzie albo otaczano kamieniami ułożonymi na kształt łodzi. Pewien arabski podróżnik Ibn Fadlan był świadkiem takiego pochówku. I am Ahmed ibn Fahlan, ibn al-Abbas, ibn Rashid, ibn... No. Obudził się on rano i ujrzał łódź miejscowego władcy wyciągniętą na brzeg. Ciało zmarłego umieszczono w namiocie, po czym wypełniono łódź przeróżnymi dobrami: bronią, owocami, ziołami, chlebem, mięsem i cebulą. Psa, 2 konie i 2 krowy pokrojono na kawałki i ułożono na statku. Niewolnica dobrowolnie odbywała stosunki seksualne z każdym ze znaczniejszych wojowników władcy. Później weszła na pokład łodzi, gdzie została rytualnie uduszona
i zasztyletowana przez starą kobietę zwaną Aniołem Śmierci, której pomagał mężczyzna, z którym wcześniej spała. Wówczas wszyscy podeszli z płonącymi pochodniami i podpalili łódź. No to się nazywa hardcore. Jest tu jeszcze kilka kamieni runicznych. A co runy mówią? Mówią, że Folgwit podniósł wszystkie te kamienie po swoim synu Hedenie, bracie Anduda. Wred uderzył w runy. Tłumaczenie run wydaje mi się zbyt enigmatyczne, żeby wyjaśnić wam wszystko. Kim był Folgwit, Heden? Nie mam pojęcia, ale zgłębię tą wiedzę. Jeżeli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej, pewnie wyczytacie to w internecie. Cały ten obszar zasiedlany był przez Wikingów, począwszy od pierwszej migracji do końca epoki walecznych Skandynawów. Około 800 metrów od kopca Anund znajduje się labirynt datowany na X wiek. Nie mam pojęcia, czy dobrze idziemy, ale dokądś dojdziemy. Wypadałoby sprawdzić, gdzie mamy iść. Więc zaraz my jesteśmy tutaj. Okej. Dobra. Często jest tak, jak wybierasz się w jakieś miejsce, wydaje ci się na początku, że będzie to coś nudnego. Coś, co nie zainteresuje cię. Jedziesz zgodnie z wyznaczoną trasą, według mapy, i okazuje się, że droga, którą idziesz, prowadzi do nikąd. Czyli co? Albo nie umiesz czytać mapy, albo tak naprawdę nie potrafisz znaleźć miejsca zaznaczonego na tej mapie. No i właśnie w takie miejsce trafiłem. Powiem wam szczerze, za cholerę nic tu ciekawego nie widzę. Tak naprawdę nigdy w naszych wyprawach nie mamy pewności, że to, do czego zmierzamy, będzie na tyle ciekawe, że uznamy na koniec dnia, że było warto. I tak jest też z dzisiejszym dniem. Chociaż muszę przyznać, że dzień nie dobiegł końca, więc na podsumowanie trochę za szybko. Ta ścieżka za mną ma mnie doprowadzić do tych kamieni, o których mówiłem wcześniej. Czy będzie warto nią przejść, okaże się na końcu. Ja się pytam, gdzie te runy? Moim zdaniem mapa, którą pozyskaliśmy w informacji, jest do niczego. No i co? Przejść 2 km po to, żeby obejrzeć kamienie. To jest zaplecze tego miejsca, do którego przyjechaliśmy, czyli całkiem spory parking. Biuro Informacji Turystycznej, w którym znajduje się także kawiarnia. I park, w którym można odpocząć bądź spożyć posiłek.